Cześć ocalali. Ostatnio coraz więcej osób pyta mnie o jednostki przemiany materii, zwanej przez graczy diamentami czy kryształami. Ja nazywam je runami. Ale nie o samą nazwę chodzi. Dzisiejsze wideo będzie trochę statyczne, mało dynamiki obrazu samej w sobie. Za to skupimy się na tym, co Was trapi. Co moglibyście zmienić w swoich runach, ulepszyć lub wręcz przeciwnie. Które runy nadają się na materiał do ulepszenia innych, a które po prostu do zniszczenia. Na początku chciałbym powiedzieć Wam, że w dzisiejszym wideo nie będę rozróżniał graczy na free to play i low spender oraz mid spender i wielorybów. Dzisiaj podzielimy graczy na atakujących i broniących się. Bo właśnie w ten sposób można traktować runy w swoich budynkach jednostek wojskowych. Czy runa defensywna lub wzmacniająca zdrowie jednostek może przydać się łowcom? Na pierwszą myśl jest to zupełna głupota. Jednak po długim namyśle to może mieć sens, a nawet może być fantastycznym rozwiązaniem. W zależności od tego, jakiego typu graczem jesteś. A więc zaczynajmy. Ach, byłbym zapomniał. W dzisiejszym wideo zostały wykorzystane zdjęcia run innych graczy State of Survival, na które oczywiście dostałem zgodę. To tyle w kwestii formalnej. Zaczynamy. Na początku chciałbym poprosić Was, abyście skupili się na tym, co dana runa Wam mówi. Wiem, że to może zabrzmieć śmiesznie, ale kiedy nie jesteście pewni tego, co dana runa robi, zwłaszcza tyczy się to opisów run, z redukcją obrażeń wrogiego bohatera danego typu jednostek. Sam opis może powodować lekkie zawroty głowy, ale gdy wrzucimy daną runę do budynku, chociażby na chwilę, na próbę, to wszystko stanie się jasne. Opis runy zmieni się pod dany typ jednostek, co sprawi, że łatwiej będzie nam przetrawić te informacje i dopasować runę zgodnie z naszymi życzeniami. Jako że na przykładach tłumaczy się najlepiej, przejdźmy do prawdziwych run, bonusów i tego, gdzie najlepiej zainstalować daną runę oraz dlaczego nie gdzie indziej. Jako że lubimy duże liczby, zacznijmy od run 6 poziomu. Mamy runę ataku z 90% wzmocnieniem ataku piechoty, 8% wzmocnieniem obrony piechoty oraz prawie 0,8% redukcji obrażeń zadanych przez wrogiego bohatera piechoty. Teraz pytanie, czy ta runa powinna mieścić się w budynku jednostek piechoty? Nie, w żadnym bądź razie. To jest świetna runa dla łowców. Pomijam fakt wzmocnienia obrażeń. Mamy również wzmocnienie obrony, to dosyć słaby bonus. Ale jest tutaj jeden element, który świetnie nadaje się na runę dla łowców. Mianowicie redukcja obrażeń wrogiego bohatera. Jeżeli wstawimy to do łowców, to ta runa będzie przeciwdziałać wrogiemu bohaterowi łowców, obniżając jego obrażenia aż o prawie 0,8%. To jest właśnie runa defensywna dla gracza broniącego się. Zerknijmy teraz na tę hybrydę. Tak nazywam runy, które ciężko wpasować, ponieważ mają statystyki zarówno przydatne w obronie, jak właśnie to 90% wzmocnienie obrony, ale ta runa ma również dwie statystyki, które kompletnie nie pasują piechocie, na którym budynku została umieszczona. Mianowicie ma statystyki zwiększające obrażenia naszego bohatera oraz zmniejszające obrażenia wrogiego bohatera. Jak nic przydałaby się ta runa w budynku łowców. Ale pamiętajcie, że to nie jest idealna runa. Zresztą ta pierwsza też nie była. W czasie poszukiwania idealnych run wrzucajcie te najlepsze do budynku oddziałów, które najbardziej na tym skorzystają. Trzecia runa w naszym zestawieniu to runa zdrowia i jak sami widzicie jest bardzo słaba. W zasadzie nadaje się wyłącznie na dawcę do ulepszenia na 7 poziom innej runy. Nie ma co omawiać, idźmy dalej. No to przyjrzyjmy się czwartej runie, runie zabójczości. Jest to bardzo ciekawa runa, ale znów nie użyłbym jej w budynku baraków, tylko zrobił dla niej miejsce na strzelnicy. Dlaczego? Ponieważ łowcy robią główną robotę, jeżeli chodzi o obrażenia i atak. Więc to im powinniśmy zwiększyć statystykę zabójczości. Dodatkowo ta runa posiada bonus do ataku oddziałów. Tutaj również skłaniamy się ku łowcom oraz statystykę zwiększającą, tak to jest nazwane, ostateczne obrażenia bohatera, czyli te finalne, zwiększające obrażenia bohatera. Dlatego po raz kolejny ta runa nadaje się idealnie do budynku łowców. Dlaczego? Ponieważ to łowcy mają największe obrażenia i to im powinniśmy je zwiększać.
Temat jest bardzo obszerny, ale nie chcę zajmować Wam pół godziny na film o runach, więc pomyślałem, że najlepiej będzie podzielić ten temat na kilka części. Więc dziękując za Waszą dzisiejszą obecność, zapraszam do kolejnego wideo z cyklu o runach w State of Survival.